kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologii dla Ludzi. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, Czaban robi raban. Dobry wieczór wszystkim tym, którzy są z nami na kanale i na YouTubie, i na Facebooku, bo widzę, że jesteśmy. Witam i Karolinę Mazurek, która już się tutaj w komentarzu odezwała, i Wiesię Michałowską, Marlenę Fatygę i wszystkich tych, którzy jeszcze się gromadzą przed swoimi odbiornikami i będą, mam nadzieję, brać czynny udział w dzisiejszym programie Czaban robi raban na żywo. Z Martą Górczyńską z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Za moment z Martą się połączymy i porozmawiamy o tym, czy jest możliwe zakończenie tego bezprawia na pograniczu polsko-białoruskim, co należałoby z punktu prawnego zrobić, żeby skończyła się ta historia, ten horror, dramat z wywózkami, ze śmierciami ludzi, którzy tutaj wciąż pojawiają się na pograniczu Polski, na Białoruś, do białoruskiego lasu, cudzoziemców w drodze, narażając ich i na utratę zdrowia, i na utratę życia. I w taki sposób właśnie też umarł 25-letni Somalijczyk Abdullahi 23 października, mówiłem o tym na kanale, zmarł w obecności Straży Granicznej, w aucie Straży Granicznej w Białowieży, w ich samochodzie. Strażnicy zamiast szybko na sygnale jechać do szpitala w Hajnówce albo poszukać gdzieś blisko, chociażby w Białowieży, lekarza, a taki jest, pozdrawiam panią tutaj Lucynę z Fanaberii, z restauracji białowieskiej. Pani Lucyna jest lekarzem i pomagała wielokrotnie na pograniczu. Strażnicy z tego nie skorzystali, czekali aż, no właśnie, aż chłopak umrze, bo umarł. Na początku listopada wspólnie z Podlaskim Ochotniczym Pogotowiem Humanitarnym i z Hope and Humanity skontaktowaliśmy się z rodziną zmarłego chłopaka, z jego ciotką dokładnie, która mieszka na stałe w Anglii i stamtąd przyleciała, rozpoznała ciało Abdullahima, potwierdziła wszystko, złożyła zeznania, przekazała swoje namiary. Wszystko jak gdyby tutaj powinno toczyć własnym torem. Sprawę prowadziła na zlecenie prokuratury Straż Graniczna, dokładnie Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. Ja też tutaj z przyjaciółmi, aktywistami byliśmy spokojni, że już wszystko tutaj jest, toczyć się będzie właściwym torem, że Straż Graniczna, prokuratura będzie bezpośrednio kontaktowała się z rodziną zmarłego w sprawie ewentualnego chociażby pochówku, czy informowania, na jakim etapie jest ta sprawa. I to ustalenie tożsamości, to spotkanie z rodziną było 8 listopada ubiegłego roku. I od tamtej pory nikt nie skontaktował się z rodziną. Tak naprawdę do tej sprawy najprawdopodobniej nie został przypisany do tej pory żaden konkretny prokurator, bo ta sprawa z prokuratury rejonowej w Hajnówce trafiła do prokuratury okręgowej w Białymstoku, stamtąd miała trafić do prokuratury wojskowej, wrócić do prokuratury okręgowej w Białymstoku i znowu wyjść do prokuratury krajowej. Wczoraj kontaktowałem się z prokuratorem okręgowym w Białymstoku, pytając, kto dokładnie prowadzi tę sprawę. Nie usłyszałem odpowiedzi, dlatego nagrałem przed prosektorium w Białymstoku, przed prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej, tam gdzie znajduje się ciało zmarłego Somalijczyka. Nagrałem krótkie wideo, mówiąc o skandalu, o nieludzkim traktowaniu przez polski wymiar sprawiedliwości rodziny zmarłego chłopaka i też ciało chłopaka, wyobraźcie sobie, do tej pory jeszcze do wczoraj nie było podpisane z imienia i nazwiska, było wpisane jako NN, bo prokuratura nie poinformowała Zakładu Medycyny Sądowej, kim jest zmarły, którego ciało od 20 bodajże 3 października znajduje się w białostockim prosektorium. Po opublikowaniu tego nagrania chwilę później dostałem telefon z prokuratury okręgowej w Białymstoku z informacją, że następnego dnia mogę, czyli dzisiaj już, dzwonić do prokuratury rejonowej w Hajnówce i umawiać się, dogadywać szczegóły z prokuratorem z Hajnówki w sprawie
wydania ciała i zorganizowania pochówku. I tak się też stało. I dzisiaj przeszliśmy te wszystkie szczegóły, uzgodnienia i z imamem Aleksandrem Bazarowiczem, bo pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Bochonikach, i z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białowieży, który będzie finansował pogrzeb, ponieważ Abdullahi zmarł na terenie Białowieży, a jego rodziców, którzy są w Somalii, nie stać na zorganizowanie tego pogrzebu. Też skontaktowałem się ze Stowarzyszeniem Ku Dobrej Nadziei, które zaoferowało swoje mieszkanie na czas przylotu ciotki Abdullahiego z Wielkiej Brytanii. Karolina Mazurek z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, jak zwykle w takich sytuacjach, z lotniska odbierze rodzinę, przywiezie do Białegostoku, będzie opiekowała się rodziną podczas pogrzebu. Też uzgodniłem, że jutro będę odbierał kartę zgonu zmarłego, ponieważ nie ma komu takich rzeczy robić. I jak przyjedzie rodzina, to wtedy, jeżeli będzie rodzina miała czas, to z ciotką wtedy pojedziemy do Białowieży, do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu. To wszystko, ten cały system ustalania tożsamości, organizowania pogrzebów opiera się na zwykłych ludziach. Państwo tutaj, jak sami widzicie na tym przykładzie, nie działa. A czy zadziała? I co powinno się stać, żebyśmy my mogli zająć się zwykłym naszym życiem, które mieliśmy jeszcze do Usnarza? Co musi się stać, żeby rząd Donalda Tuska wyręczył już nas i jako państwo zorganizował system działania na pograniczu tak, żebyśmy mogli tylko spotykać się i rozmawiać chociażby o ptakach, tak jak ostatnio wam pokazywałem pod koniec ubiegłego roku. Połączmy się z Martą Górczyńską z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dobry wieczór, Marto, cześć. Cześć Piotr, cześć wszystkim. Marta jest prawniczką i od samego początku w ramach też swojego działania w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zajmuje się tym, co się dzieje tutaj na pograniczu polsko-białoruskim. Marta też często była tutaj i widziała bezpośrednio, co się dzieje. Też, Marto, brałaś udział w przygotowaniu różnych raportów. To może na początku też z punktu widzenia prawnego, no bo ja tak mówię jako nieprawnik, że łamane jest tutaj prawo człowieka. A ty jako prawniczka potwierdzasz to, że to prawo było i jest łamane na pograniczu polsko-białoruskim? Ja może zacznę w ogóle od tego, że chyba wszyscy zaangażowani w niesienie pomocy na pograniczu dosyć szybko musieli się nauczyć tego, czym to prawo jest, jak powinno wyglądać, a jak niestety nie wygląda w praktyce. Więc pomimo, że nie jesteś prawnikiem, myślę, że masz niezłe pojęcie o tych wszystkich przepisach. Myślę, że nikt z nas jeszcze te ponad 2 lata temu w ogóle nie spodziewał się, że tak szybko będziemy musieli się wyszkolić z interwencji kryzysowej, z niesienia takiej pomocy i właśnie z takiej natychmiastowej oceny tego, co jest prawne, a co jest bezprawne. I jeżeli chodzi o to, co się obecnie dzieje na granicy i o to, co się działo przez ostatnie 2,5 roku, to niestety większość tych zachowań i tych działań służb polskich musimy ocenić jako bezprawne. I mówię to niestety z dużym żalem i z dużym rozczarowaniem, bo to, czego byłam świadkiem na pograniczu, to co wiem, co tam się działo, co się zdarzyło, co się wciąż dzieje, w jakich sytuacjach stawiane są osoby, które na tym pograniczu działają, w jakich sytuacjach oczywiście są same osoby migrujące, to wszystko wymyka się w ogóle wszelkim normom prawnym i myślę, że nawet nie trzeba tutaj wielkiej znajomości prawa, żeby intuicyjnie czuć, że to po prostu jest nie w porządku, że tak się dziać nie powinno. I ta nawet historia, którą teraz przytoczyłeś o tym człowieku, który nieszczęśliwie na pograniczu zmarł i który, jak się okazuje, właściwie być może nawet zostałby pochowany jako osoba niezidentyfikowana, gdyby nie wasza działalność społeczna, aktywistyczna, w dużej mierze oparta na wolontariacie, to ta historia by się potoczyła inaczej. I to jest niestety te naruszenia, które my widzimy jako fundacja, pisaliśmy też o nich w naszym raporcie, ale też cały czas informujemy o nich publiczność na naszej stronie, czy w różnego rodzaju rozmowach, które przecież prowadzimy i prowadziliśmy dotychczas na forum
czy to krajowym, czy to na forum Unii Europejskiej. Mówimy o tym, że te naruszenia dotyczą, no po pierwsze przede wszystkim tego narażania zdrowia i życia osób przekraczających granice i mówimy tutaj o przypadkach często nawet spełniających znamiona przestępstwa. Mówimy tutaj o sprawach, gdzie ludziom została odmówiona pomoc medyczna, gdzie nie zostali zawiezieni do szpitala, pomimo że stan zdrowia ich tego wymagał. O osobach, które zostały odesłane na drugą stronę granicy bez potrzebnych im do przeżycia leków, co często kończyło się tragicznie. Mówimy też o przypadkach przepychania ludzi przez zasieki drutów kolczastych, przez rzeki, w grudniu, w ujemnych temperaturach. Mówimy o odsyłaniu do Białorusi, czyli kraju, jak wiemy, niebezpiecznego, zwłaszcza w tym momencie w kontekście tej sytuacji na pograniczu właśnie dla osób pochodzących czy to z krajów Bliskiego Wschodu, czy z innych miejsc, z których te osoby się pojawiają na pograniczu. To są wszystko ogromne naruszenia praw człowieka. Myślę, że takie, z jakimi jeszcze w Polsce nie mieliśmy do czynienia w tej naszej nowoczesnej historii, współczesnej historii. Natomiast z drugiej strony mamy też cały szereg naruszeń innych wobec osób, które na tym pograniczu pracują, wobec wolontariuszek, którzy są zatrzymywani bezprawnie przez służby i wiemy już o tym, bo potwierdziły to wyroki sądów uniewinniające czy uchylające nałożone na te osoby mandaty. Wiemy o naruszeniach, do których dochodziło i nadal dochodzi chociażby w szpitalach, gdzie lekarzom bywa nawet utrudniana praca przez służby, wtedy kiedy osoby, które no chociażby wydawane są z tego szpitala pod opiekę służb, trafiają z powrotem pod płot i takie przypadki również były. Więc tych naruszeń jest bardzo dużo i one są różnego, że tak powiem, typu i prowadzą do różnego rodzaju konsekwencji. Niestety w tym tych najtragiczniejszych, czyli także śmierci oraz zaginięć. Jak wiemy, wciąż wiele osób jest poszukiwanych na pograniczu, chociaż słowo poszukiwane może tutaj nie jest najodpowiedniejsze, bo jak wiemy, służby tych osób nie poszukują tych osób, no na przykład takie organizacje czy takie ruchy społeczne jak wasz. I to są wszystko, to jest tak ogromny i skomplikowany ten krajobraz naruszeń, do których tam dochodziło, że wymagałoby to teraz rozwikłania tego wszystkiego i nie tylko zaprzestania samych pushbacków, ale w ogóle dotarcia do tego, jak to się stało, że taka sytuacja przez tak długi czas była na pograniczu możliwa, kto był za nią odpowiedzialny i wymagałoby to także pociągnięcia tych osób, które są winne tych najcięższych, zwłaszcza naruszeń, w tym przestępstw, o których możemy mówić, do odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności dyscyplinarnej i wszelkiej innej. Nie wyobrażam sobie, że ta sprawa nie zostanie załatwiona, że ta sytuacja na pograniczu będzie trwać nadal w takim stopniu z tą ilością przemocy i bezprawnych działań jak dotychczas i nie wyobrażam, że nikt nie zostanie za to pociągnięty do odpowiedzialności. A jak sądzisz, dlaczego nie ma żadnych zmian tak naprawdę, bo 13 grudnia został zaprzysiężony rząd Donalda Tuska i wydawało się, że coś się zmieni, bo Donald Tusk jeszcze w kampanii wyborczej mówił o tym, że zdaje sobie sprawę z tego cierpienia, jakie tutaj jest na granicy i z tego horroru. Może w tym momencie przypomnijmy jego wypowiedź z Ostrowa Wielkopolskiego. To było w październiku 2022 roku, takie wyborcze spotkanie. Traf chciał, że w Ostrowie Wielkopolskim mieszka Karolina Mazurek, która jest aktywistką i Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Wcześniej też współpracowała i cały czas współpracuje z innymi grupami pomocowymi. I Karolina oczywiście poszła na to spotkanie i zadała Donaldowi Tuskowi pytanie o granicę z Białorusią. Jaki jest pomysł na politykę migracyjną? Jedynym wyjściem jest bardzo ciężka codzienna praca, która polega na z jednej strony pilnowaniu granicy, tak aby przekraczanie granicy odbywało się prawem. I to nie zawsze jest miłe i przyjemne. Nasza granica musi być szczelna, więc trzeba robić wszystko, żeby tych przejść było jak najmniej, a jeśli się przejście zdarzy, no to nie można robić rzeczy nielegalnych. Wiecie co? Nielegalnych to jest pół biedy, ale okrutnych.
bezwzględnych, szczególnie wobec kobiet i dzieci. Więc trzeba znaleźć tę metodę, która równocześnie... I to jest ważne nie tylko dla tych ludzi, to jest ważne dla nas. My musimy siebie uratować. Jeśli my nie będziemy się zachowywali humanitarnie, z taką elementarną, ludzkim podejściem, to my też siebie rujnujemy. My siebie psujemy. Więc trzeba znaleźć tę metodę, która pozwala na maksymalnie skuteczne wykorzystanie metod zgodnych z prawem, żeby jak najmniej nielegalnych się przedostawało. Jeśli się już przedostają, to trzeba... Na to są rozwiązania. Na to są trwania tego kryzysu, tej zbrodni na pograniczu. Był informowany dokładnie o tym, co się tutaj dzieje i do tej pory, już mając swoją realną władzę, nie skończył z pushbackami. No tak, to jest pytanie takie wielowątkowe. To znaczy, po pierwsze, w ogóle zacznijmy od tego, co mówił Donald Tusk w trakcie kampanii wyborczej, bo oczywiście bardzo dokładnie śledziliśmy to wszystko i faktycznie to, co było rozczarowujące, to to, że ani razu nie padło takie zapewnienie, że z pushbackami należy skończyć. Donald Tusk mówił o tym i też w tej wypowiedzi to było słychać, o tym, że należy granicę chronić, granica musi być szczelna, ale oprócz tego oczywiście należy zachowywać się po ludzku. I ja myślę, że to jest clue i liczę na to, że to jest de facto to, co ten rząd przynajmniej jako minimum w tej kampanii obiecał. To znaczy, że zakończy się to cierpienie. Z tym, że żeby zakończyć to cierpienie, należy podjąć bardzo konkretne kroki, bardzo pilnie je podjąć. Ja w ogóle uważam, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy to jest temat, jeden z pierwszych, którymi ten rząd powinien się zająć, zwłaszcza w obliczu tego, że rząd przecież niesie na sztandarach hasła przywracania praworządności. Nie ma przywracania praworządności w Polsce bez naprawy sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Ja jestem przekonana o tym, że da się pogodzić te dwie rzeczy, które są ważne, przynajmniej z tych słów pana premiera wynikało, że są dla niego ważne, czyli właśnie chroniona granica i brak cierpienia, czyli nie doprowadzenie do tego cierpienia ludzkiego. I myślę sobie też, że tak naprawdę na tyle prosto jest te pushbacki zakończyć, że jednak dosyć jest niepokojące to, że mamy już te ponad 3 tygodnie po zmianie rządu i nadal to się nie stało. I to jest to pewne przypomnienie, które myślę powinno trafiać do polityków i polityczek obecnej partii rządzącej codziennie. Codziennie powinno się im przypominać o tym, że na pograniczu wciąż trwa ten dramat i te hasła o tym, że na tej granicy nikt nie powinien umierać, są na razie hasłami pustymi, dopóki nie nastąpią realne zmiany. Te zmiany, o których my mówiliśmy zresztą od samego początku, jak one powinny wyglądać, właściwie można zawrzeć w kilku krokach. To znaczy należy przede wszystkim po pierwsze wydać rozkaz Straży Granicznej, koniec z pushbackami. Jak wiemy, większość tych zachowań, które obserwowaliśmy na granicy i które nadal obserwujemy, nie wynikają nawet wprost z przepisów prawa. Nawet same te przepisy, które zostały przyjęte, one umyślnie zresztą wcale nie regulują dokładnie, jak ma wyglądać to odstawianie cudzoziemca do linii granicy. I one umyślnie pozostawiają tutaj dużą, że tak powiem, dozę swobody dla funkcjonariuszy i wiemy zresztą z listu, który został przez funkcjonariuszy z placówki w Białowieży wysłany do Gazety Wyborczej, że te działania opierały się w głównej mierze na ustnych rozkazach. Te rozkazy należy natychmiast zmienić. W następnej kolejności należy znieść to bezprawne rozporządzenie pushbackowe, które zostały wprowadzone w sierpniu 2021 roku i następnie znowelizować te przepisy, które zostały przyjęte w październiku 2021, które pozwoliły na te uproszczone procedury. Chodzi po prostu o to, żeby wrócić do stanu prawnego sprzed kryzysu, który już w wystarczający sposób regulował, co należy zrobić w sytuacji, jeżeli ktoś przekracza granicę poza przejściem granicznym i chce się ubiegać o ochronę, albo nawet nie chce się o tę ochronę ubiegać. Mamy ku temu procedury i o udzielenie ochrony międzynarodowej, ale też o zobowiązanie do powrotu, które powinny być wszczynane. Więc te odpowiedzi w prawie są. Należy teraz tylko tą rzeczywistość pogranicza do nich dostosować. Natomiast kolejnym krokiem, który koniecznie musi być oczywiście wykonany, jest przygotowanie się na to, że
w związku z przyjmowaniem tych wniosków, czy wszczynaniem postępowań wobec tych osób, co dotychczas nie było robione, będą potrzebne na pograniczu w końcu czy to ogrzewane namioty, czy jakieś tymczasowe ośrodki recepcyjne, gdzie te osoby będą w godnych warunkach mogły zostać przyjęte i gdzie te ich procedury zostaną przynajmniej zainicjowane. I to jest coś, co jest absolutnym minimum i co też nie jest wcale jakimś Mount Everestem logistyki. Wiemy o planach, które Polska robiła jeszcze notabene za, no właśnie, obecnego rządu, za ministra Sienkiewicza, czyli ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji, kiedy to w Ukrainie rozpoczęła się inwazja rosyjska i Polska przygotowywała plany właśnie budowy takich tymczasowych centrów recepcyjnych wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej. Wystarczy odgrzebać te plany, zaktualizować je do obecnej sytuacji i odpowiedzieć na to właśnie w taki sposób, a nie inny. Oczywiście kolejne kroki, dekryminalizacja działań humanitarnych czy rozliczenie winnych też są konieczne. Natomiast te, które zakończyłyby te bezprawne wywózki, są tak naprawdę do zrobienia w jeden dzień. I to jest bardzo rozczarowujące, że dotychczas tak się nie stało, że nie mamy zmiany na stanowiskach kierowniczych w Straży Granicznej, z tego co wiemy, że cały czas ta polityka jest kontynuowana, że dotychczas nie zostało zniesione to bezprawne rozporządzenie i że de facto nie mamy żadnej deklaracji ze strony rządu, co w ogóle w sprawie granicy zostanie zrobione. Natomiast ja też nie chcę mówić, że tutaj nie mam żadnej nadziei, że sytuacja się zmieni. Liczę jednak na to, chociażby patrząc po obsadzie ministerstw, chociażby Ministerstwa Sprawiedliwości, jakie osoby zostały wybrane na wiceministrów, czy nawet wybór profesora Duszczyka, który jak wiemy bardzo aktywnie wypowiadał się w sprawie granicy polsko-białoruskiej, chociaż nie ze wszystkim się zgadzam niestety, co profesor proponował. Myślę, że jest takie nastawienie w tym rządzie na to, żeby tą sytuację zmienić. Natomiast bardzo brakuje jasnych deklaracji, w jaki sposób, czy pushbacki zostaną faktycznie, absolutnie zakazane i zniesione i jak właśnie dalej będzie wyglądało rozliczanie winnych. Tego niestety brakuje. Przypomnijmy, że całkiem niedawno w Senacie była konferencja prasowa z udziałem i senatorów z Koalicji Obywatelskiej i Lewicy i z Polski 2050 od Szymona Hołowni. Tam występowali też senatorowie, posłowie, posłanki. Była też Hanna Mechińska i Marianna z Ocalenia i tam padały wyraźne sformułowania, że pushbacki zabijają, są śmiertelne, są nielegalne i zaskakujące było to, że członkowie obozu rządzącego musieli mówić o tym na konferencji prasowej, ponieważ najwyraźniej z tego wynika, że Marcin Kierwiński, minister MSWiA, jak i premier Donald Tusk w tych takich kuluarowych rozmowach nie słuchają takich głosów. I politycy, którzy od początku byli przy granicy, tak jak Alicja Łebkowska-Gołaś, która była wcześniej w Ocaleniu, a teraz jest posłanką, Franek Sterczewski, Maciej Żywno, wolontariusz Grupy Granica, chodził z plecakiem i udzielał pomocy. Klaudia Jachyra też starała się tutaj pamiętać o pograniczu. Oni byli też obciążeniem w trakcie kampanii wyborczej dla swoich kolegów i koleżanek. Janina Ochojska, jej głos w ogóle w tym środowisku nie był słyszalny. W trakcie jeszcze tej kampanii robiłem wywiad z Frankiem Sterczewskim. Widać było, że ci politycy są osamotnieni i nadal widać tę samotność. Ostatnio na konferencji takiej dłuższej prasowej, pod koniec tej konferencji premiera Donalda Tuska, dziennikarz bodajże Radia Z, któremu chciałem serdecznie podziękować za to pytanie, zapytał właśnie Donalda Tuska o pushbacki. Co odpowiedział, to skrót tej odpowiedzi. Tak, rozmawiam stale z panem ministrem spraw wewnętrznych i administracji o sytuacji na granicy wschodniej. Ja nigdy nie ukrywałem, także przed państwem publicznie, że w kwestii ochrony granicy mam zupełnie jednoznaczną opinię, że pierwszym zadaniem państwa, w tym zadaniem ministra, ale służb, w tym Straży Granicznej, jest skuteczne chronienie polskiej granicy.
i zrobimy wszystko, żeby ta ochrona granicy była skuteczna i twarda wtedy, kiedy trzeba i równocześnie, żeby nie dochodziło do takiego oczywistego łamania też tych podstawowych humanitarnych praw człowieka, szczególnie jeśli chodzi o tych najsłabszych, ale no, w najbliższym czasie też wybiorę się tam na wschodnią granicę, będę rozmawiał bezpośrednio zainteresowanymi, głównie oczywiście ze Strażą Graniczną. Chcę, żeby mieli wszyscy poczucie, że tę misję można i trzeba prowadzić skutecznie, że Straż Graniczna ma pełne prawo do wsparcia ze strony rządu i obywateli, a równocześnie, że warto poszukać metod, które działania Straży Granicznej nie będą, że to będą takie metody, dzięki którym Straż Graniczna już nie będzie pod takim ostrzałem krytyki, czasami przecież uzasadnionej, wiemy to. I bardzo bym też was prosił o zrozumienie jakby delikatności materii. Nie ma zgody prawnej na tak zwane pushbacki, bo to jest działalność nielegalna. Ale jest taka granica między tym, co jest koniecznym działaniem Straży Granicznej, żeby ludzie nie przekraczali naszej granicy, jeśli nie mają do tego jakiegoś uprawnienia, a działaniami, które przez wielu będą uznawane za brutalne albo nielegalne. I w żadnym państwie europejskim, tym frontowym, granicznym, nie udało się znaleźć idealnego rozwiązania. Ja będę szukał rozwiązań, które jako priorytet będą uznawały ochronę granicy. I będziemy szukali z drugiej strony rozwiązań, które ograniczą cierpienie ludzkie także tych, którzy do Polski chcą się przedostać, ale żadne z tych działań nie może ośmielać, zachęcać czy ułatwiać nielegalne przedostawanie się na terytorium Polski. Myślę, że mówię oględnie, ale mam nadzieję, że rozumiecie moje intencje. No tak, premier mówi oględnie, a intencje też ja rozumiem tak, że premierowi ciężko powiedzieć i nie powie, że skończy z pushbackami, a to jest o tyle zastanawiające i się mi nie mieści to w ogóle w żaden sposób w głowie, że przecież Donald Tusk powiedział, że pushbacki są nielegalne w tej wypowiedzi, niezgodne z prawem. Jak to się dzieje, że premier i minister MSWiA, który musi mieć taką samą wiedzę i świadomość na temat pushbacków, inaczej rzecz nazywając wywózek, wiedzą, że są nielegalne, a utrzymują je w mocy. Czy z prawnego punktu widzenia ktoś, kto odpowiada za te służby i za te wywózki, będzie też prawnie odpowiadał za to, jeżeli komuś w trakcie przerzucania przez ten płot coś się stanie ze zdrowiem lub umrze, a to się już działo? Zanim przejdę do odpowiedzialności, to jeszcze tylko słowo a propos tej wypowiedzi Donalda Tuska. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest polityk i on musi mówić w pewien sposób, który będzie neutralizował ten jego przekaz. Nie wiem, jak to delikatnie ująć. Chodzi o to, że to, co on mówi, trzeba z tego zdjąć tą warstwę polityczną, żeby w ogóle dopatrzyć się, co on tam tak naprawdę ma na myśli. Pamiętajmy, że cała sytuacja na granicy polsko-białoruskiej tak naprawdę w ogóle zaostrzyła dyskurs, jeżeli chodzi o migrację, jeżeli chodzi o kwestię ochrony granic i kwestię tego, kto ma prawo do tej Polski. Ten dyskurs i tak był ostry od tych wyborów pierwszych ostatnio 8 lat temu wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość, tak. Bo dzięki tym uchodźcom to i tej nienawiści udało im się wygrać. Dokładnie, ale też zobacz, jakie obrazy szły w świat, zwłaszcza ze strony mediów publicznych, Straży Granicznej, wypowiedzi rzeczniczki, które podsycały lęk przed tym, co nas może spotkać jako społeczeństwo. Co więcej, w spotach wyborczych Donalda Tuska takie obrazy też się pojawiały. No i właśnie. I tu jest niestety cały clou tego problemu. To znaczy migracje stały się tak politycznie rozgrywanym tematem, że właściwie trudno wyciągnąć z wypowiedzi polityków i polityczek jakieś
meritum, to znaczy oni mówią w sposób, który jest nastawiony na konkretnego odbiorcę, który ma swoje obawy, który generalnie chciałby, żeby ta granica była chroniona, który być może nawet i nie chce, żeby na tej granicy umierały kobiety i dzieci, no ale już ci młodzi mężczyźni, którzy się przez tą granicę przedzierają, no to wiadomo, trzeba ich potraktować w taki sposób, żeby już tej granicy w przyszłości przekraczać nie chcieli. No i teraz mając jakby taką wiedzę o tych, myślę, jednak takich poglądach większości naszego społeczeństwa, którzy nie wgłębiają się bardzo w temat, ale mają pewne ogólne obawy związane z tą całą sytuacją, ten polityk musi mówić w określony sposób. Natomiast masz rację, że odpowiedzialność polityczna takiej osoby jest i bez względu na to, w jakie słowa sobie ten polityk ubierze właśnie tą narrację o tym, jaką politykę chce prowadzić, to odpowiada za każde działanie, które jest na tej granicy podejmowane. I teraz, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, to jest w ogóle temat trudny, dlatego że jak wiemy, ta sytuacja na granicy polega na tym, że ta odpowiedzialność jest bardzo rozmyta. Sam to zresztą wiesz, bo biegasz po komisariatach, po prokuratorach i wiesz, jak cię odsyłają z jednego miejsca w drugie, tak? Przepisy zostały specjalnie przyjęte w ten sposób, że właściwie one tylko taki pewien zarys podają nam tego, co ma się właściwie na tej granicy dziać, natomiast reszta już właśnie polega na tych rozkazach wydawanych najczęściej ustnie przez dowódców swoim podwładnym, a oni z kolei mają rozkazy z Komendy Głównej, a oni z kolei z gabinetu politycznego. I teraz dociec, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za to, że ten człowiek, powiedzmy, trzymając się tego przykładu, który mówiłeś na samym początku, ten Somalijczyk, który zmarł po polskiej stronie granicy, kto dokładnie jest za to odpowiedzialny, trzeba by przeprowadzić w tym celu bardzo dokładne postępowanie, tak, badające rolę samych strażników granicznych, którzy nie zawieźli tego człowieka do szpitala. Jego być może wcześniejsza obecność na terytorium Polski i wcześniejsze wypchnięcie. Tak. On tam, bo dziewczyny z Hope and Humanity mają zeznania członków jego grupy. On przez długi czas był w bagnie i zdaniem tych towarzyszy, którzy widzieli, co tam się działo, przez długi czas nie miał żadnej pomocy, a było słychać śmiech polskich mundurowych. To jest taka wersja osób, które to widziały i były wyrzucone na Białoruś. Ta pomoc przyszła zdecydowanie za późno. Jak to sobie w ogóle wyobrazić, że wbiega grupa do Polski, bo też taka wersja była przedstawiona prokuraturze ze strony mundurowych, wbiegło iluś tam cudzoziemców do Polski, czyli mieli siłę, żeby przebiec. Jeden wpadł do bagna i później umarł. My wiemy, że a wtedy to nie była jeszcze jakaś taka dramatyczna ta pogoda i tam jest wiele pytań, ale oczywiście tak, trzeba to dokładnie wszystko wyjaśnić, jak każdy inny przypadek. No ale to wszystko, jeżeli chodzi o te pushbacki, wywózki, no bo były takie przypadki, gdy po wyrzuceniu człowieka na Białoruś, dwa dni później był odnaleziony martwy. Ja tutaj wracam do przykładu bardzo smutnego 66-letniego Syryjczyka wyrzuconego bodajże 19 grudnia 2022 roku przez strażników z Bobrownik i to jest potwierdzone i on później zmarł. Też jeszcze nie powiedziałem w ramach tej aktualizacji informacji z pogranicza, kilka dni temu zostało opublikowane wideo zarejestrowane po stronie białoruskiej przedstawiające zmarłego mężczyznę i prawdopodobnie to też jest jakaś śmierć, która miała miejsce całkiem niedawno. To wszystko się dzieje. Codziennie czytamy w komunikatach Straży Granicznej o próbach przejścia, o tym, że kilkudziesięciu, 50, 56 chyba cudzoziemców Straż Graniczna odnotowała oficjalnie, no bo często nie odnotowuje po tej drugiej stronie i to się dzieje i nie ma zdecydowanej reakcji polskiego rządu. Premier Donald Tusk mówił o tym, że przyjedzie na pogranicze spotkać się ze Strażą Graniczną. On bardziej jak gdyby, no ja też rozumiem, tak, to taka jest polityka, tak, że trzeba bronić państwa, no tu ze wschodu, przecież mamy wojnę hybrydową, ale czy ktoś tam coś mówił o nas, że my już mamy dosyć tego wyręczania państwa, że hello?
No i tutaj jest właśnie jakby ten drugi poziom odpowiedzialności, to znaczy nie tylko poszczególni funkcjonariusze i funkcjonariuszki mogą odpowiadać za swoje działania, które jeżeli wypełniają znamiona przestępstwa, to nie korzystają z tej ochrony, z której normalnie korzysta wykonywanie rozkazu. Znaczy wykonywanie rozkazu co do zasady nie może prowadzić do odpowiedzialności karnej, no chyba że taki funkcjonariusz wiedział, że takie działanie może być przestępstwem. Natomiast drugim tym takim poziomem, czy drugą warstwą tej odpowiedzialności jest właśnie ta odpowiedzialność polityczna za samą sytuację na pograniczu. I tutaj przywołam, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo w punkt, jeżeli chodzi o sytuację na naszej granicy, niedawny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym Trybunał bardzo jasno podkreślił, to chodziło o sprawę węgierską i o przekroczenie rzeki między Serbią a Węgrami przez grupę cudzoziemców, z których jeden ostatecznie zmarł. I jakby całe clue tego wyroku Trybunału, myślę, jest bardzo istotne w naszym kontekście, bo Trybunał powiedział tak, że nie tylko że nie można winić tylko cudzoziemca za to, że on wybrał tą niebezpieczną drogę podróży i w związku z tym na skutek tych okoliczności i niesprzyjającej czy pogody, czy krajobrazu zmarł, ale państwo, które wie, że na jego pograniczu ludzie pojawiają się, przekraczają rzeki, przekraczają mury, są w stanie, który może zagrażać ich zdrowiu i życiu, państwo ma obowiązek wszczęcia odpowiednich planów zarządzania kryzysowego, odpowiednich procedur poszukiwania osób, które mogły w takich okolicznościach zaginąć. Czyli w ogóle to państwo musi się wykazać aktywną rolą, żeby wykazać, że zostały podjęte działania mające na celu prewencyjne zabezpieczenie praw tych osób, które może być zagrożone właśnie w wyniku przekraczania granicy. I tutaj to już jest coś, od czego nie uchyli się ani premier, ani obecny rząd. I ja jednak wierzę, że trwają w tym momencie dyskusje nad tym, jak to zrobić, to znaczy jak przy tym głównym postulacie ochrony granicy, który przecież cały czas jest na ustach premiera, wprowadzić takie jednak procedury, które będą chroniły zdrowie i życie osób, które tą granicę przekraczają i to bez względu na sposób przekroczenia granicy. Tym bardziej, że pamiętajmy, że obecnie na granicy polsko-białoruskiej mamy zaledwie jeden punkt oficjalnego przejścia granicznego, na którym można złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, czyli na te ponad 400 kilometrów granicy, to jest to jedno miejsce, gdzie można to zrobić legalnie. Stąd też w ogóle należałoby się zastanowić, czy to nie jest za mało. No moim zdaniem, gdyby taka sprawa trafiła do Trybunału, a obecnie toczą się przed Trybunałem sprawy przeciwko Polsce, to jest duża szansa, że Trybunał uzna, że w ogóle przede wszystkim Polska nie zapewniła legalnych ścieżek wjazdu tym ludziom, że Polska właśnie nie zabezpieczyła tego terenu, wiedząc, ile osób w skrajnie trudnych warunkach go przekracza, że osoby odpowiedzialne za ochronę zdrowia i życia, bo przecież funkcjonariusze, którzy dokonują zatrzymania jakiejkolwiek osoby, czy to cudzoziemca, czy obywatela polskiego, są odpowiedzialni za jej bezpieczeństwo. A no właśnie widzimy te przykłady, które pokazują, że nawet pod opieką tychże funkcjonariuszy dochodzi do tak dramatycznych wypadków. Więc tutaj ten rząd musi to wziąć pod uwagę i jestem przekonana, że nie będzie mógł tego zignorować, że ta odpowiedzialność polityczna za całokształt sytuacji na pograniczu w tym momencie, już od tych 3 tygodni, spoczywa na nim, a nie na ich poprzednikach. Domyślam się, że może wymagać trochę czasu, zanim ta sytuacja zostanie zmieniona, że to wymaga podjęcia określonych działań, rozmów. Zgadzam się, że oczywiście rząd powinien rozmawiać ze Strażą Graniczną, ale też zgadzam się z Tobą, że absolutnie konieczne są rozmowy z środowiskiem także pozarządowym, z całym społeczeństwem obywatelskim, które było zaangażowane przez ostatnie 2,5 roku w odpowiadanie na ten kryzys, które ma największą wiedzę o tym, co tam się dzieje, co mówią ludzie, którzy tą granicę przekraczają, jaka jest sytuacja po drugiej stronie tejże zapory, bo to też przecież wiemy od osób, z którymi jesteśmy w kontakcie i jak w związku z tym można by te działania ułożyć, żeby to społeczeństwo obywatelskie od teraz było wsparciem w tych działaniach pomocowych, które powinien prowadzić rząd, a nie wrogiem. Bo to jest, myślę, też pewne nowe otwarcie w ogóle w tym, że
pojawia się szansa na dialog, pojawia się szansa na wypracowanie tego, co nie było możliwe za poprzedniego rządu. Być może należałoby powołać to, o czym mówiliśmy już wcześniej, okrągły stół humanitarny, zaprosić różnych aktorów do tej rozmowy, jak tą sytuację rozwiązać, pamiętając właśnie o tym, o czym mówiłeś i o czym w sumie powiedział sam premier Tusk, czyli ma tego świadomość, że pushbacki są nielegalne i nic i żadne tutaj wyjątki nie mogą wchodzić w grę. Należy je całkowicie wyeliminować i tutaj właśnie to jest ten fragment, w którym nie zgadzam się z profesorem Duszczykiem, który w swoim artykule czy w wywiadzie dla Krytyki Politycznej właściwie takie stanowisko zaprezentował, że tych pushbacków nie da się wyeliminować od razu, że co do zasady one są złe, no ale są sytuacje takie, kiedy one mogą być usprawiedliwione. No ja się z tym nie zgadzam i Trybunał w swoim orzecznictwie również prezentuje bardzo stanowcze stanowisko. Zresztą polskie sądy tutaj w kilkunastu wydanych już wyrokach krytykujących te działania na pograniczu bardzo jasno opowiedziały się za tym, dlaczego ta sytuacja jest bezprawna i myślę, że to też powinno służyć obecnemu rządowi za materiał pomocniczy w zastanawianiu się nad tym, jak to powinno wyglądać. W tych wyrokach jest wiele wskazówek odnośnie tego, jak powinny wyglądać procedury. I oczywiście niestety istnieje taka pokusa i to ryzyko, że rząd będzie się oglądał na Unię Europejską, która, jak wiemy, w coraz większym stopniu akceptuje takie bezprawne działania na granicach, natomiast chcę ufać, że my możemy wypracować swoją politykę na miarę XXI wieku i na miarę tych wyzwań, z którymi się obecnie mierzymy, że może to być polityka zgodna z prawem i polityka humanitarna, która będzie pewną nową jakością, bo właśnie to jest ten problem, że na europejskich granicach obecnie bardzo ciężko szukać dobrych przykładów. Polityka zmienia ludzi. Profesor Duszczyk, gdy jeszcze nie był w ministerstwie, chętnie udostępniał też chyba między innymi moje tweety, ale gdy już objął swoją funkcję i gdy ma jakiś wpływ realnie na to, co się dzieje chociażby tutaj na pograniczu, gdy go zapytałem na Twitterze, obecnie Platformie X, kiedy skończą się pushbacki, nie odpowiedział na to pytanie. Mnie niepokoi też język, jakiego używa pod adresem cudzoziemców, ludzi uciekających przed wojną, przed biedą, Donald Tusk. Krótki fragment tego, jak właśnie dobierał słowa, jak określał cudzoziemców w związku z paktem migracyjnym, do którego to się w tej wypowiedzi odnosił. W Unii Europejskiej nie będzie naszej zgody, akceptacji dla żadnego przymusowego mechanizmu i chcę Państwa zapewnić, że Polska nie przyjmie nielegalnych migrantów w ramach żadnego takiego mechanizmu. Nie przyjmiemy żadnego migranta. No, żywcem wyjęte sformułowanie z narracji Prawa i Sprawiedliwości, Mateusza Morawieckiego, poprzednika Donalda Tuska, Anna Michalska, nielegalni migranci. Jak długo musimy tłumaczyć, nie wiem, politykom, że nie ma nielegalnych ludzi? Ktoś może nielegalnie przekroczyć granicę, złamać prawo. Strażnik łamie też prawo, co wiemy. Politycy też łamią prawo, co wiemy. Czy my wtedy wszystkich polityków nazywamy nielegalnymi? Czy nawet tych, którzy złamali prawo, nazywamy nielegalnymi? To mnie niepokoi właśnie też ten język, którego używa Donald Tusk w kontekście tego braku zmian na pograniczu, bo po prostu chyba to jest takie zwykłe ludzkie podejście. No, człowieka było, nie było, światowego, obytego w świecie, spotykającego się z różnymi ludźmi, między innymi też w przeszłości z Barackiem Obamą, z czarnoskórym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak, mnie to też bardzo niepokoi. Zresztą komentowałam to dzisiaj na Twitterze, pisząc o tym, że właśnie wygląda na to, że Donald Tusk jednak bardzo mocno gra i pewnie będzie grał tą kartą antymigracyjną, bo widzi, że to się sprawdza, niestety. Myślę też, chociaż nie jest to oczywiście żadne usprawiedliwienie, ale że ta jego wypowiedź, ja ją tak czytam przynajmniej, jest w jakimś stopniu odpowiedzią na to, co się dzieje w tym momencie po prawej stronie sceny politycznej i w mediach prawicowych. Nie wiem, czy śledzisz, ale tam głównym tematem, który widzę jest cały czas na językach i w różnych programach, no to jest właśnie ten zarzut, że teraz oto przyszła koalicja
Obywatelska i w związku z tym narzuci nam tą przymusową relokację, na którą my się nie chcieliśmy zgodzić i obawiam się, że niestety przynajmniej, a mamy zaraz przecież wybory do Parlamentu Europejskiego, potem zaraz kolejne wybory i prezydenckie i samorządowe, że premier niestety będzie grał trochę tak jakby tutaj nie chcąc wyjść na osobę skrajnie entuzjastycznie nastawioną do tego systemu relokacji, bo wie, jakie emocje on wzbudza. No patrzcie zwyczajnie na sondaże. Na sondaże. Partie zlecają też badania i wyraźnie zapewne wynika z nich. Zresztą wiem to też z perspektywy dziennikarza, który pracował w dużych mediach, że po prostu no, czy widzowie, no, widzami polskich mediów są Polacy, no, nie utożsamiali się zwłaszcza po zamieszkach w Kuźnicy z cudzoziemcami, z uchodźcami. Już nikt nie wnikał w rolę białoruskich służb, które wywołały tę agresję przy przejściu granicznym w Kuźnicy, ale te obrazki fruwają cały czas, zrobione przez Straż Graniczną, ludzi, którzy rzucają czy cegłą, czy konarem, nie wgłębiając się co i jak i dlaczego. Przecież nawet Stanisław Żaryn, tak bardzo nieprzychylny cudzoziemcom, uchodźcom, publikował zdjęcie służb polskich, gdzie widać było na wzgórzu szefa białoruskiej, jeżeli się nie mylę, służby granicznej, generała, który dowodził tym wszystkim. Tam było wojsko z tyłu. Były tygodnie przygotowania tego, były ćwiczenia, zanim jeszcze się pojawił ten kryzys tutaj bezpośrednio na ćwiczeniach wojskowych zapad białorusko-rosyjskich, właśnie wywołania tego kryzysu i agresji wśród grupy migrantów, że to wszystko było sterowane, ale tym wszystkim gra nie tylko ta prawica, o której mówisz, ale też grali przedstawiciele koalicji obywatelskiej. Posłuchajmy naszych dobrych znajomych, przyjaciół, co mówią o takim, a nie innym zachowaniu rządu Donalda Tuska. Mam na myśli tutaj m.in. Karolinę Mazurek, która za moment powie, to Karolina właśnie pytała w trakcie kampanii wyborczej Donalda Tuska o sytuację na pograniczu. Karolina powie o swoich odczuciach związanych z tym, co robi, a raczej czego nie robi rząd na pograniczu polsko-białoruskim, a zaraz po Karolinie też krótki komentarz Mirka Miniszewskiego. Posłuchajmy. Kochani, jest tak. Mamy 2024 rok, mamy nowy, demokratyczny rząd, a w sprawie wywózek, w sprawie sytuacji na granicy nic się nie zmienia. Nie wiem jak wy, ale ja czuję się oszukana, czuję się zawiedziona. Donald Tusk, odpowiadając na moje pytania odnośnie granicy z Białorusią w październiku 2022 roku, mówił o tym, że są to bezprawne działania Kaczyńskiego i PiS-u. Moje pytanie w tym momencie brzmi, skoro wówczas były bezprawne, to teraz, kiedy rządzi demokratyczny rząd, nowo wybrany rząd, one nie są bezprawne? Każdy dzień kontynuacji wywózek jest kontynuowaniem bezprawia. I ja naprawdę czuję się strasznie rozczarowana i strasznie zawiedziona. Głosowałem na ten rząd, który teraz rządzi, na tego Donalda Tuska i na tą koalicję, ponieważ to, co było dla mnie nie do zaakceptowania, ale to wszystko. Ja nie wiążę z tym rządem żadnych nadziei, żadnych jakichś takich złudnych marzeń, ponieważ moją jedyną motywacją do tego, że głosowałem na ten rząd, było to, że posiadając wiedzę historyczną na temat procesów, które zachodzą w systemach autorytarnych i takich, które dążą do totalitarnych rozwiązań, po tym, co wydarzyło się tutaj przy tej granicy, wiedziałem, że następne w kolejności są już tylko obozy koncentracyjne. Mirosław Miniszewski, filozof, doktor filozofii, wykładowca akademicki, aktywista, człowiek, który jako pierwszy powiadomił świat o tym, co się dzieje w Usnarzu, co się działo w Usnarzu Górnym. Także my jako aktywiści, ja to też tego nie ukrywam, oczywiście jesteśmy rozczarowani
i nie łudzimy się, że będą jakieś zmiany na lepsze, na pewno nie szybko, chociaż trzeba też tutaj przypomnieć, ale to jest nieoficjalna informacja, która pojawiła się wczoraj na portalu TVN24. Była informacja nieoficjalna o tym, że w Straży Granicznej będą kontrole związane właśnie z pushbackami i też będzie kontrola wydania bodajże 1,5 miliarda na płot na granicy z Białorusią, ale to są na razie nieoficjalne, może rzeczywiście tak się dzieje, trzeba wierzyć, że tak, bo dziennikarz, który to przedstawił, który przekazał te informacje, zazwyczaj ma te informacje w miarę dobrze sprawdzone. Jest jakieś światełko. Wiesz, chciałam tylko ci powiedzieć tak a propos wypowiedzi Mirka Mniszewskiego, że on ma taką niesamowitą zdolność do takiego dosadnego mówienia o tym, dookoła czego, myślę, cała reszta nas krąży. I ja się z nim bardzo zgadzam i niestety to jest moja obserwacja nie tylko z tego, co się dzieje na naszej polsko-białoruskiej granicy, ale też w ogóle jak widzę, jeżdżę po innych granicach, czy czytam o tym, co tam się dzieje, to mam wrażenie, że naprawdę od tych obozów koncentracyjnych jesteśmy już bardzo na tych granicach niedaleko. Obozy zresztą różnego rodzaju zamknięcia na tych granicach powstają. Grecja jest teraz pionierem, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie takich ośrodków na wyspach, ale nie tylko Grecja, to są też inne miejsca i jest to, myślę, w ogóle taki w pewnym sensie bardzo ważny moment w historii, kiedy trzeba się opowiedzieć jakoś po prostu, po której stronie się stoi tej historii i ja myślę, że tutaj rząd, no już nie chciałabym wchodzić na jakieś bardzo tam górnolotne hasła, ale to chociażby, co ten nowy rząd mógłby wziąć pod uwagę i zastanowić się nad tym, jeżeli nie nad czymkolwiek innym, to, że w tym momencie trwają postępowania skargowe przeciwko Polsce przed Trybunałem, są składane kolejne zawiadomienia do prokuratury i na pewno będą jeszcze kolejne. Jest masa postępowań, w których rząd, jeżeli chce wyjść z tego z twarzą, nie powinien się podpisywać pod polityką poprzedniego rządu, tylko jasno powiedzieć, że wprowadza zmiany, że właśnie w tych skargach, czy w tych postępowaniach, które trwają przed Trybunałem, staje po stronie prawa, a nie tłumaczy się za poprzedni rząd. Ja bardzo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać, bo tak jak mówię, no, myślę, że byłby to duży wstyd i taki wizerunkowy blamaż, gdyby tak się faktycznie ostatecznie stało, że nowy rząd po tych wszystkich kontrolach dojdzie do wniosku, że ta polityka była świetna i należy ją kontynuować. Myślę, że wręcz nie byłoby to możliwe. Musi dojść do zmian i wierzę, że te kontrole pokażą ten kierunek, w jakim powinniśmy pójść, natomiast oczekuję, że jednak społeczeństwo obywatelskie będzie włączone w te rozmowy i będzie włączone właśnie w to projektowanie planu odpowiedzi na sytuację kryzysową na granicy i lepszą współpracę, jeżeli chodzi o te działania właśnie ze służbami i z polskimi władzami. A co Helsińska Fundacja Praw Człowieka w tym momencie może robić i na pewno robi? No i mówisz o społeczeństwie obywatelskim, oczywiście, tak. Mówimy, krzyczymy, po to jest ten też program i bardzo jestem Ci wdzięczny za udział w tym programie i też za to, jak mówisz o tym, też podpierając się swoim i doświadczeniem w działaniach takich humanitarnych, ale też prawnie, bo jesteś prawnikiem, robisz doktorat. Tak w ogóle. Co Helsińska Fundacja może zrobić i co my możemy robić, żeby po prostu to bezprawie skończyło się na pograniczu? No, my robimy oczywiście to, jakby co potrafimy najlepiej, czyli opierając się o prawo, przygotowujemy różnego rodzaju analizy, prowadzimy postępowania na tym polu międzynarodowym, czyli przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, ale też tutaj na poziomie krajowym. Mamy całe mnóstwo postępowań przed sądami administracyjnymi. Dotychczas wszystkie te postępowania zakończyły się z sukcesem dla wnioskodawców, to znaczy we wszystkich tych postępowaniach sądy uznały, że działania Straży Granicznej były bezprawne. Jesteśmy oczywiście w kontakcie z różnymi instytucjami, z rzecznikiem i tak dalej i tutaj staramy się służyć tą naszą ekspertyzą prawną, jeżeli tylko nowy rząd byłby tym zainteresowany, żeby pomyśleć o tym, jak odwrócić te negatywne zmiany w prawie, które zostały wprowadzone w tych ostatnich 2,5 roku oraz tym, jak
w nowy sposób zaprojektować te przepisy i tą politykę migracyjną. Bierzemy udział w pracach zespołu parlamentarnego chociażby i myślę, że jest to w ogóle taki duży potencjał, taka pewna masa krytyczna, która myślę, że w ogóle te ostatnie 2 lata zmobilizowały bardzo duże rzesze społeczeństwa, chociaż to się tak czasem wydaje, że nikt tak naprawdę tej sprawy nie wspiera, że jesteśmy dosyć osamotnieni. Myślę, że to jest nieprawda, że dużo społeczeństwa się w ogóle wyedukowało z tego, czym są te migracje, a co to jest poszukiwanie azylu, a jak wygląda sytuacja na granicy i tak dalej. I teraz jest moment, żeby skorzystać z tego zainteresowania, właśnie z tego w ogóle podniesienia poziomu wiedzy, wykorzystać też to, że w ogóle te migracje stały się tematem w debacie publicznej. Ja pamiętam, że jeszcze 8 lat temu, no oczywiście w 2015 trochę to zmienił, ale jeszcze przed 2015 to nie był w ogóle temat w Polsce. My o tym nie rozmawialiśmy. Więc teraz wykorzystać to, że jest i ta wiedza, i to zainteresowanie, i że jest to faktycznie ważny temat i stworzyć ciała doradcze, które będą w stanie właśnie się nad tym tematem pochylić i jakoś wierzę, może cały czas naiwnie, że to jest właśnie przed nami, że do tego ten rząd będzie i musi dążyć, chociaż też podzielam duży sceptycyzm tutaj Mirka i twój, że jest to bardzo rozczarowujące, że na razie nic się nie dzieje. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest właśnie to, co jest naszą rolą. Też wiesz, jeszcze jedna rzecz myślę jest bardzo ważna w tym, że i my, ale też wy i masa innych osób zrobiła kawał roboty z dokumentowaniem naruszeń praw człowieka przez ostatnie 2,5 roku. I moim zdaniem teraz jest moment, żeby wyciągnąć te wszystkie rzeczy, które zbieraliśmy, nagrania, wiesz, rozmowy ze świadkami, z osobami, które były przepychane, z członkami rodzin osób, które zmarły i to wszystko w pewnym sensie jakby ujawnić z nadzieją, że to zostanie w końcu rozliczone. Znaczy, ja liczę, że po prostu, że to będzie jakiś specjalny zespół prokuratorski, który będzie mógł to wszystko przerobić, bo oczywiście każdy z nas będzie robił tyle, ile da radę z publikacją. Wiele nagrań u mnie też takich ważnych czeka na pokazanie, ale to wymaga ze strony rządu też dobrej woli, przygotowania zespołu i nie zrzucania też na aktywistów, chociażby przygotowania jakichś projektów, dokumentacji. Ja pamiętam, przecież był ten zespół parlamentarny, w którym też dwukrotnie brałem udział. Jak zobaczyłem, że wszystko się zrzuca na aktywistów, to twórzcie teraz grupy robocze i piszcie. Oj, przepraszamy, że nie było protokołu z poprzedniego posiedzenia, bo pani sekretarka, która miała to pisać, nie dostała kasy i nie ma tego protokołu, a wy róbcie. I jeszcze pójdźcie do lasu z plecakiem. Dobrze, zobaczmy może komentarze naszych widzów, bo tutaj trwa dyskusja. Mariola Szwarc, obywatele są potrzebni na wybory, a po wyborach nie są już słuchani. Piotr Borowiecki, można strzec bardzo dokładnie granicy i zachowywać się zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego. Tutaj też Grzegorz Dawidowicz odnosi się do pana Duszczyka. Duszczyk mówił o potrzebie uszczelnienia muru, czyli jego rozbudowaniu i walce z przemytnikami. Pewnie teraz szacuje koszty. Też tutaj bardzo trafna uwaga, zapomnieliśmy o tym, bo tutaj Mirek mówił o obozach koncentracyjnych. Ty też potwierdzasz to, że rzeczywiście to zło może tak się rozlać, a ono się rozlewa w telewizji Republika. Anna Wróblewska przypomina, że o obozach koncentracyjnych i czipowaniu lub tatuowaniu mówili goście telewizji Republika. Tam ostatnio też padła wypowiedź o odpadach w kontekście uchodźców. Także też zobaczmy, jest przyzwolenie. Jeżeli rząd Tuska zdecydowanie nie wyda wojny, takiej narracji, takiemu językowi nienawiści, to będziemy zbierali owoce jeszcze gorsze niż te trupy ostatnio odnajdywane w lasach. Mariola Szwarc razem z osobami... Mały komentarz dodam. Pamiętajmy, że Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, nakazał wszczęcie postępowań w tych sprawach właśnie. No właśnie, mnie to też, że tak powiem, zaskakuje. Z jednej strony okej, bo tak trzeba, tak? Jeżeli ktoś mówi o obozach koncentracyjnych, o barakach jako miejscu, w którym trzeba przechowywać migrantów, no to trzeba z tym walczyć, bo to jest haniebne. Ale dlaczego Adam Bodnar nie reaguje w sprawie pushbacków, które wykonują strażnicy
zgodnie z decyzją państwa, też teraz tego rządu, na którego przeszło to wszystko, ta spuścizna, po Kamińskim też między innymi Wąsiku, przestępcach. Przestępcy zarządzali tym horrorem na pograniczu, a wy, strażnicy graniczni, i wy, żołnierze, i też policjanci, słuchaliście tych przestępców, a było wiadome, kim są ci ludzie. No Andrzej Duda ułaskawił swoich, a wy ślepo szliście za ich poleceniami. Bo co? Bo kilka lat do emerytury? Bo szybsza ta emerytura? To się daliście tak po prostu też zeszmacić? Żeby bezbronnego człowieka na bagna wywalać? Powiem Ci tak jeszcze, że ja myślę, że nie tylko moje oczekiwania co do nowego rządu są większe niż poprzedniego. Myślę, że w ogóle oczekiwania społeczeństwa do nowego rządu są zdecydowanie wyższe. Znaczy po poprzednim rządzie wiedzieliśmy, czego się możemy spodziewać i w pewnym sensie przyzwyczailiśmy się do tego, że te naruszenia prawa tam właściwie na każdym kroku można było dokumentować. Nowy rząd wchodzi z nową kartą, z obietnicą przywrócenia praworządności, z obietnicą powrotu do stanu normalności i te oczekiwania tutaj, myślę, jeżeli zostaną zawiedzione, to będzie to dużo większe rozczarowanie niż przy poprzednim rządzie i myślę, że to też warto, żeby ten rząd o tym pamiętał i zwłaszcza tutaj jeszcze raz nawiążę, w kontekście tego procesu przywracania praworządności nie wyobrażam sobie, żeby ten proces mógł się odbyć bez zajęcia się sprawą granicy i to jako jedną z pierwszych rzeczy, więc jestem przekonana, że to będzie rozliczone przez społeczeństwo, nawet jeżeli powiedzmy nie każdy koniecznie podziela moje czy twoje zdanie odnośnie tego, jak ta sytuacja na granicy powinna wyglądać. Natomiast myślę, że każdy z nas może się zgodzić, że nie chcemy mieć służb brutalnych w Polsce, nie chcemy mieć służb, które nie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej ani karnej w przypadku naruszenia przepisów prawa i nie chcemy mieć sytuacji, w której właściwie mamy pewien obszar naszego terytorium wyjęty spod jasnych reguł, bo jak wiemy, to co się działo na początku po wprowadzeniu stanu wyjątkowego i ta cała strefa bezprawia właściwie rozciągnęła się nawet po jej zniesieniu. Nigdzie indziej na polskim terytorium nie dochodzi do sytuacji, kiedy dzieci błąkają się po lasach i nikt ich nie szuka. Zwłoki leżą w lesie, rodzina rozpacza, ale żadne służby się tym nie zainteresują. Ludzie wiszą głową w dół, zawieszeni na tej zaporze, a służby się z tego śmieją. Nigdzie indziej do takich sytuacji nie dochodzi. I to powinno być to oczekiwanie minimum od każdego z nas, od każdego Polaka i każdej Polki do obecnego rządu, żeby wyjaśnić te sprawy, żeby postawić zarzuty w tych najpoważniejszych sprawach, gdzie doszło do narażenia życia albo do utraty tego życia i żeby rozpocząć na nowo z białą kartą i z przywróceniem tych właśnie podstawowych zasad prawa i pewnej przewidywalności tego prawa, bo myślę, że po ostatnich 8 latach wszyscy jesteśmy już zmęczeni tą nieprzewidywalnością prawa i chcemy powrócić do stanu pewnego spokoju. I jak ja Ci, Marto, dziękuję za Twoje słowa dzisiaj w programie. Nie tylko ja, bo tutaj widzę też podziękowania za ten program. Magdalena Kalembik między innymi dziękuję. A my dziękujemy też Wam, drodzy widzowie, i przyjaciele, i przyjaciółki, bo zazwyczaj jest stałe grono widzów, słuchaczy i osób zaangażowanych w te granice. Też są ludzie, którzy pamiętamy te zupy na granicę, pamiętamy matki na granicę, osoby, które nawet dobrą myślą, słowem, gestem pamiętają o tym, co tutaj się dzieje i gdzieś tam mówią, przekazują, podają dalej. I za to Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję też tym, którzy wspierają wszystkie grupy pomocowe na pograniczu, bo to, że te magazyny mamy w tym momencie pełne, to też dzięki Waszej pomocy. Fakt, że tych zgłoszeń my jako aktywiści teraz w tym momencie w zasadzie nie dostajemy. Ostatnio szukaliśmy martwego człowieka, nie mogliśmy go znaleźć, ale dzięki, że jesteście. Jeszcze raz, Marto, dziękuję ślicznie za udział w tym programie, za Twoją robotę, bo znamy się wcześniej i też dzięki, że gdy odszedłem z TVN24 donikąd w lipcu 2022 roku, Ty pamiętałaś też o mnie, Helsińska Fundacja pamiętała o mnie i martwiliście się, czy ja dalej będę mógł to robić. Wzruszam się, jak to o tym przypominam, ale dziękuję bardzo. Ja też chciałam podziękować za całą Twoją robotę świetną, którą robisz i że nie odstępujesz od tego tematu. To jest naprawdę tak cenne i bardzo duży mam w sobie podziw dla tego.
Dziękuję, chciałbym odstąpić, ale wiesz. Wiem, wszyscy już byśmy chcieli. Tak. Wszyscy jesteśmy zmęczeni już strasznie tym tematem i czekamy tylko na dzień, żeby wrócić do swojego normalnego życia, tak jak to powiedziałeś wcześniej. I myślę, że wszyscy, którzy są zaangażowani w jakikolwiek sposób w tą granicę, tylko o tym marzą, że rząd przyjedzie na białym koniu, zrobi wszystko to, co powinno być zrobione, wdroży odpowiednie procedury, zdejmie z barków ludzi tą ogromną odpowiedzialność za życie ludzkie w tym momencie na pograniczu i po prostu zwolni nas wszystkich do domu. Także tego sobie i wam wszystkim i tobie przede wszystkim życzę. Alleluja! Jak powiedziałby to pastor Krzysztof Flasza ze zboru Zielonoświątkowców, który wspiera nas niestety w smutnych pożegnaniach, w pogrzebach i w pomaganiu też rodzinom zmarłych. Dzięki, Marto. Trzymajcie się tam ciepło też w Helsińskiej. Do zobaczenia. Dobra, pa. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Honorowym patronem kanału Czaban robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sammaraj. Wszystkie reportaże i programy na kanale Czaban robi Raban mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. To dzięki wam mogę planować swoją pracę dziennikarską, wyjeżdżać na zdjęcia, montować wideo, kupować niezbędny sprzęt filmowy i oprogramowanie, poświęcać swój czas na weryfikowanie informacji i publikowanie materiałów prasowych. A grono moich patronów tworzą Maciej Reputakowski-Madej, Arwo, Jerzy Machnikowski, Miszka Otlowski, Witold Ściślak, Małgorzata Staszewska, Kornik BP, Małgorzata Kłoszewska, Arkadiusz Malewicz, Anna Smenda, Karol Stańczyk, Anna Guzek, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Tobi, Fadi Al-Kadim, Dariusz Cygert, Anna Godlewska, Jacek Majchrzak, Janusz Gierucki, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Maria, Agnieszka Barszczewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Roland Chojnacki, Ewa, Basia Esz, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Małgorzata Kundzicz, Agata Pelczarska, Łukasz Kostka, Wiesław Treszczotko, Michał Krysa, Ala Fila, Adam Czarny, Generatyk Janus, Urszula Keczma, Marianowska, Robert Więckowski, Anna Langowska, Marek Durski, Piotr Strychalski, Stanisław Baran, Ścibor, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna, Piotr Celiński, Rafał Krzyśków, Beata Sujka, Dorota Podgórska, Agnieszka Bajda, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Prewit, Robert Smaga, Paweł Pacyński, Alina Geniusz-Siuchnińska, Tomasz Szczechowiak, Jacek, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Adam, Magdalena Bejfus, Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Marzena Potepa, Marzena Jaszczak, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Piotr Borowski, Adrian Tylczyński, Krystyna Lasota, Małgorzata Staszewska, Anna Pasikowska, Stanisław Choeft, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Vanessa Stolarek, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Gosia Walkowiak, Joanna Niebieszczańska, Kasia Skakki, Darek Łankowski, Piotr Sujka, Ania Pieńkowska, Katka Mazurczak, Krzysztof Biniarz, D. Jacker Roslonek, Błażej Marciniak, Jolanta, Dariusz, Paweł Gąsior, Anna Kopydłowska, Arkadiusz Malewicz, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Marek Hanowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Piotr Jędrychowski, Wioletta Chrost, Krzysztof Rudnik, Ela Sok, Dariusz Pypłacz, Beata Danilewska, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Alicja Kowalik, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Jacek Chlebowski, Dorota Lubiewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Olga Łojewska, Jasu, Dawid Weisbrot, Bogna Badowiec, Dorota Dowgiel, Anna Mrowiec, Paweł Gliwny, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra,
Wioletta Mikołajczyk, Joanna Marciniak, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra, Marta Leśniak, Agnieszka R. Jobda, Basia Madej, Katarzyna Wiąciorek, Arwo, Aleksandra Lipowska, Wawrzyniec Mąkinia, Marcin Pyrzyk, Farea Feind, Natalia Borysławska, Patrice Senekal, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Irma Czerwińska, Ewa Zwierzyńska, Małgorzata Pietrowska, Blandyna Domagała, Agnieszka Wolska, Renata Gorzowianka, Małgorzata Szczykała, Iwona, Agnieszka Grondas, Tomasz, Piotr Dąbek, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Beata Piechocińska, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Mieczysław Lackowski, Tomasz Białecki, Grażyna Przybyszewska, Basia Andrysiak, Tomasz Niechoda, Aneta Nowicka, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malcher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Mateusz Myśliwski, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Małgorzata Maj, Andrzej Klos, Anna Domanowska, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Weronika, Barbara Pomorska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Anna Smęda, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Michał Kowalówka, Magda i Marek z Torunia, Katarzyna Mielec, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Klara Półmrok, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Dziękuję również tym, którzy na portalu Buy Coffee postawili mi symboliczną kawę, tym samym wspierając moje niezależne dziennikarstwo, a w taki sposób w grudniu wsparli mnie Teresa Karbowska, Ewa Kafarska-Pietrasik, Ewa Stachura, Marcin Wolniewicz, Anna Radziszewska, Jan Piński, Dawid Wejbrot, Małgorzata Grzankowska, Sebastian Cieśla, Maciek Tarmas, Aleksandra Czapiga, Artur Zaręba, Jacek Stryła, Zuzanna, Jerzy Spólnicki, Ewa Mazurek, Agnieszka Malkiewicz, Danuta Rakowska, Wedana, Małgorzata Maj, Julita, Jerzy Stromski, B. Chudek, Agnieszka Tyszkiewicz, Magdalena Poremska, Robert Bień, Ewa Kafarska-Pietrasik, Anna Śliwińska, Maja Krupa, Elżbieta Rożek, Luba, Ewa Klubsz, Grażyna Nasińska-Jurek, Wioletta Czykun i Anna Chorodeńska. Wszystkim Wam również dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.